szarość, jesień, już niedługo zima, coraz chłodniej. Co? Dziwna ta Warszawa. Siemanko, słuchajcie, kolejny rok, kolejna zima, a nam po raz kolejny udało się wyjechać z Polski na zimę. Jak to się udało? Nie wiem. Zauważyliśmy, że coraz więcej osób decyduje się na takie kroki i coraz więcej osób żyje w taki sposób, w jaki my postanowiliśmy żyć. Co my robimy? Niektórzy nazywają nas digital nomadami, cyfrowymi koczownikami, ekspatami, ludźmi, którzy wyjeżdżają na workation, ale tak naprawdę to łączy dwie rzeczy. Pracę zdalną, a także przemieszczanie się pomiędzy różnymi miejscami, nie osiadanie się w jednym miejscu. W naszym przypadku łączy się to z podróżowaniem. Żyjemy w różnych miejscach, nie mamy stałego jednego miejsca pobytu, pracujemy zdalnie, cieszymy się z tego, że możemy podróżować sobie zimą i być w ciepłym miejscu. Nazywają nas też bezdomnymi. Tak, i taka ucieczka w inne miejsca staje się coraz popularniejsza na świecie i coraz więcej osób to robi, coraz więcej osób o to pyta. Ludzie się interesują tematem, przekonaliśmy się o tym w te wakacje, kiedy mieliśmy szansę porozmawiać o tym w poznańskim Radiu Afera. Teneryfa jest takim miejscem, gdzie można robić naprawdę wiele rzeczy. Od chodzenia po górach, po pływanie, po różne aktywności sportowe, czyli jakby kitesurfing, surfing, jazda na deskorolce, co robiliśmy też w bardzo dużym stopniu z całą grupą. Poznawanie ludzi jest też bardzo ważnym elementem. Naprawdę produktywność uważam, że była taka sama jak w Polsce, a czasem nawet potrafiła być większa, bo akurat w naszym przypadku pracodawca wiedział, że jesteśmy za granicą, więc to też był taki czynnik motywujący. Tak? Opowiedzieć trochę o tym, co robimy w sercu Poznań. Ale mamy dużo do powiedzenia. A także udało nam się współtworzyć 2 artykuły dla 2 różnych portali. Pytanie w sumie, jak to u nas się zaczęło, tak żebyście trochę nas bardziej poznali i zobaczyli, że nie jest to w sumie tak naprawdę nic nadzwyczajnego. U nas zaczęło się to 2 lata temu, kiedy sytuacja na świecie była trochę dynamiczna, trochę nas pozamykano, ale również jakby pojawiły się dodatkowe możliwości, jak właśnie praca zdalna w 100%. I nie trzeba siedzieć 8 godzin przy biurku, nie trzeba być codziennie na miejscu, tylko praca może być wykonywana z domu. Okazało się, że nie tylko na naszych kanapach możemy wykonywać swoją pracę. Dlatego stwierdziliśmy, że warto z tego skorzystać. I nie tylko my, okazało się, że bardzo dużo ludzi podjęło taką decyzję i dlatego zamierzamy o tym trochę opowiedzieć. To był nasz główny motor do działania i to tak naprawdę zmotywowało nas do tego, żeby zrobić coś innego i żeby zamiast siedzenia i pracy w domu rzucić się w jakieś miejsce, które po prostu będzie ciekawsze. W momencie, kiedy zdecydowałam się na wyjazd za granicę, byłam koordynatorem działu w mojej firmie i moja praca była częściowo zdalna, częściowo biurowa. Co jakiś czas musiałam pokazać się w biurze, żeby ogarnąć na miejscu bieżące dokumenty. W tym momencie zmieniłam kompletnie dział i jestem analitykiem biznesowym. Ja jestem testerem, aktualnie pracuję jako koordynator testów i tyle tak naprawdę. Tyle musicie o mnie wiedzieć. U nas akurat się tak zdarzyło, że możemy pracować w pełni poza biurem. My tak naprawdę przed naszym pierwszym wyjazdem nie znaliśmy się z Adamem, więc też powody wyjazdu i różne motywacje są trochę inne, ale to też daje fajną perspektywę i fajne spojrzenie na to, w jaki sposób można zdecydować się na taki wyjazd. W moim przypadku był to impuls ze strony mojej przyjaciółki, która podpatrzyła na Instagramie, że część naszych znajomych wynajęła fajny dom na Teneryfie i zapytała się, czy też nie chcielibyśmy przez 2-3 tygodnie pracować z zagranicy. Ja początkowo miałam obawy co do tego, myślałam, że jest to zbyt długi okres czasu, ale patrząc na to, jaka była sytuacja w Polsce i jak było szaro, ponuro, wszyscy byliśmy pozamykani w domach, no to opcja wydawała się być dość kusząca. U mnie było trochę inaczej. Ja siedząc w domu już dłuższy czas z moim współlokatorem, każdy dzień był dniem świstaka, cały dzień tak naprawdę wyglądał bardzo podobnie. Codziennie do mnie współlokator przychodził, robiliśmy to samo. Praca, potem spotkanie, chwilę rozmowy. Tak naprawdę ta rutyna zmusiła mnie do jakiejkolwiek zmiany, więc pierwsza rzecz tak naprawdę to zapytałem, czy jest taka możliwość. Spróbowałem na krótszy okres. Potem zagadałem do mojego kumpla, czy byłby też na taki wyjazd chętny. No i tak naprawdę sprawdziliśmy bilety i polecieliśmy. To
w tak naprawdę większym skrócie. W moim przypadku decyzja była troszeczkę trudniejsza. Dla mnie sama myśl o tym, że miałabym wyjechać za granicę na 3 tygodnie było czymś niewyobrażalnym i było to okraszone naprawdę długimi rozkminami, długimi debatami, czy powinnam to zrobić, czy nie, ale ostatecznie znajomi przekonali mnie do tego i też wykupiliśmy bilety, wybraliśmy dom, zarezerwowaliśmy wszystko i tak naprawdę pojechaliśmy. Kwestią jeszcze przed samym kupieniem biletu było zagadanie do szefostwa i tak naprawdę zapytanie się o to, czy nie mają nic przeciwko, abyśmy na jakiś czas zniknęli. W moim przypadku wyglądało to w ten sposób, że porozmawiałem z szefem, że chciałbym spróbować zrobić to na miesiąc, a dalej zobaczymy. Szef mi mówił, że on się trochę obawia, że mi się to za bardzo spodoba. Najśmieszniejsza sprawa, że ja go w sumie zapewniałem, że nie, no to jest tylko taki wyjazd na miesiąc. Inna sprawa, spoiler, że po połowie miesiąca powiedziałem, że nie chciałbym już wracać, przynajmniej przez najbliższe miesiące. Ale że praca była wykonywana dobrze i jakby produktywność moja nie spadła, tak naprawdę mój brak nie został zauważony w Polsce, więc nie było powodu, żeby rezygnować z tego rozwiązania. W momencie, kiedy już zdecydowaliśmy się na wyjazd, musieliśmy po prostu zrobić wszystko to, co normalnie robilibyśmy jadąc na wakacje, czyli musieliśmy znaleźć sobie mieszkanie, przede wszystkim obliczyć, ile mamy na to pieniędzy i jakie koszta to będą na tyle dni, ile chcieliśmy pojechać. Na miejscu po prostu sprawdzaliśmy, czy na pewno jest dobry internet, czy będziemy mieli skąd pracować, czy nie zaskoczy nic nas specjalnie. I tak naprawdę wystarczyło po prostu spakować się, ogarnąć jakieś formalności w postaci wtedy testów i certyfikatów, które musieliśmy mieć. Tak naprawdę tyle. Nie wymagało to specjalnie większego przygotowania niż ogarnięcie formalności i spakowanie się. W moim przypadku jeszcze to się wiązało jedynie z wypowiedzeniem mieszkania i z uświadomieniem sobie, że będę bezdomny, że jakby pierwszy raz w życiu nie będę miał pewnego mieszkania. Ja dalej wynajmowałam swoje mieszkanie, nie podnajmowałam go, bo myślałam, że jadę tam tylko na 3 tygodnie, a ostatecznie zostałam 2 miesiące. Jak widać, no uzależnia to. Oboje jadąc tam wybraliśmy to samo miejsce i to pierwsze miejsce, w którym byliśmy, była Teneryfa. Okazało się, że nie tylko my, ale pozostałe 50 Polaków w tym okresie wybrało tę samą wyspę. No wybór był oczywisty. W Polsce była wtedy zima, bo wyjeżdżaliśmy tak mniej więcej w styczniu, ja wyjeżdżałam w marcu, więc szukaliśmy miejsca, gdzie będzie ciepło, gdzie będzie ładnie, Palma. Gdzie będzie palma. Gdzie będzie ładniej, gdzie będzie dobry internet, ale ważną zmienną, która zaważyła na tym, żeby wybrać jednak Teneryfę, było to, żeby to było w Europie, żeby jednak w razie jakiegoś wypadku albo w razie potrzeby powrotu, bo nadal było to bardzo niepewne z naszej strony, móc wrócić do Polski. I jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę, bo Nie trzeba było wracać. trzeba było wracać, dokładnie. Podobało nam się tak bardzo, że rok później pojechaliśmy znowu w to samo miejsce, znowu na Teneryfę. I patrząc z perspektywy czasu, było to najlepsze miejsce w Europie, do którego można było pojechać na zimę. Jeżeli mielibyśmy komuś polecać, to jest to genialne miejsce na spróbowanie, czy coś takiego w ogóle pasuje. Tak jak wspomniałem, decyzja wyjazdu nie była podjęta w pojedynkę. Byłem w tym czasie z moim kumplem. Polecieliśmy we dwójkę i też zastanawialiśmy się, w jaki sposób mieszkać, no bo Airbnb na Teneryfie, Hiszpania, była dość droga, dlatego zdecydowaliśmy się na znalezienie informacji na grupie teneryfskiej Digital Nomadów, bo są takie grupy, na które również polecamy Wam wejść, jeżeli rozpoczynacie swoją przygodę. Na takiej grupie zapytaliśmy się, czy ktoś ma miejsce albo jakąś propozycję, gdzie moglibyśmy zamieszkać. Okazało się, że jest bardzo dużo co-livingów, które oferują tego typu miejsca. To była nasza decyzja. Nie twoja, nie twoja. Moja i Adama. Maja, jak u Ciebie to wyglądało z mieszkaniem? My mieszkaliśmy po prostu w mieszkaniu. No. Decydując się po raz pierwszy na pracę zdalną z zagranicy, nie sądziliśmy, że ten styl życia nas tak wciągnie i że zaczniemy to robić regularnie i wyjeżdżać na kilka miesięcy w trakcie całego roku. Pierwsza decyzja z tym związana była paradoksalnie dość trudna. Mimo tego, że jechaliśmy na stosunkowo krótkie okresy, to było to dla nas coś nowego, coś jeszcze niezbadanego. Było to okraszone
masą obaw i wątpliwości i dyskusji, czy nam się to uda, czy będziemy mieli na to pieniądze, czy coś po drodze się nie wykrzaczy, jeżeli nie okaże się, że będziemy musieli wracać do firmy. Najcięższą decyzją było po prostu podjęcie tej decyzji, zrobienie tego pierwszego kroku i łamanie się na wyjazd. Bo po zrobieniu tego okazało się, że wszystkie te obawy, które mieliśmy w głowie są takie. Większość rzeczy, którymi się przejmowaliśmy, a martwiliśmy, zwyczajnie się nie wydarzyło. Jeżeli chcielibyście widzieć materiały tego typu w większej ilości na naszym kanale, bardzo chętnie usłyszymy od Was feedback. O czym byście chcieli się dowiedzieć, jakie tematy bardziej zgłębić, bardzo chętnie się tego dowiemy, ale również też bardzo chętnie się tym podzielimy. W kolejnych odcinkach będziemy chcieli Wam pokazać, w jaki sposób my żyjemy, jak to wygląda wszystko od kuchni i jak musieliśmy przygotować się na takie wyjazdy, czego nauczyliśmy się przez te 2 lata. Jeżeli ktoś z Was zastanawia się nad takim wyjazdem, ale nie wie od czego zacząć, nie wie czy jest to dobry pomysł i czy to się do niego sprawdzi i od czego, jakby tak naprawdę co zrobić, żeby wyjechać, to nie wiem co, bo zapomniałam jak zaczęłam zdanie. Śmiało możecie do nas napisać na Instagramie na Digital Nomadams albo bezpośrednio w komentarzu, na pewno odpowiemy i postaramy się na pewno pomóc. Powiemy Wam to co wiemy. To co wiemy. Koniecznie zostańcie z nami. Jeżeli zainteresowało Was to, co my tutaj robimy i sami byście chcieli coś takiego zrobić, to nic, tylko to zrobić. Cześć!